Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj dość trudne zadanie. Znaczy, trudność tu polega na tym, że jest złożeniem kilku jak gdyby zadań jednocześnie, czyli jest to powiązanie zjawiska indukcji elektromagnetycznej z siłą magnetyczną i jeszcze z ruchem ciała na równi pochyłej. Także trochę kinematyki, trochę dynamiki, trochę pola magnetycznego. Tak? No to więc zacznijmy. I to zadanie jest tak niewinnie w tym zbiorze naszym umieszczone. Więc to jest to zadanie, właśnie zapiszmy temat, oczywiście pole magnetyczne, rozwiązywanie zadań maturalnych. Znaczy w tym zbiorze to zadanie jeszcze jest tuż przed zadaniami maturalnymi w tej tak zwanej klasyce fizyki, ale no, mogłoby spokojnie być właśnie wśród zadań maturalnych i to należałoby wcale nie do najłatwiejszych. Więc tu pokażę szybciutko treść, jak zawsze. Więc to jest zadanie 12.10, strona 125 z tego trzeciego zbioru nowej ery dla programu rozszerzonego po gimnazjum. To jest ostatni rok, już nie przedostatni rok, kiedy ten zbiór będzie wykorzystywany. No i treść zadania szybciutko powiększę może tu. To jest z tym rysunkiem, który teraz widzimy też. Muszę powiększyć, żeby to było widoczne. O! 12.10. Po dwóch metalowych szynach odległych od D małe od 25 cm, nachylonych do poziomu pod kątem alfa równa 30 stopni. Patrzę rysunek, chodzi o ten rysunek. Zsuwa się pręt metalowy o ciężarze Q równa się 12 setnych newtona w polu magnetycznym jednorodnym i pionowym o wartości indukcji B równa się 0,2 Tesli. Szyny połączone są opornikiem o oporze R równa się 1/10 ohma, a siła tarcia pręta o szyny jest tu stała i wynosi T równa się 0,03 newtona. Oblicz graniczną prędkość zsuwania się pręta z szyn. I tu nam podpowiadają, rozważ sytuację równoważenia się sił działających na pręt. No to więc no to będzie kłopot z rysowaniem, ponieważ tu jest taki rysunek przestrzenny, gdzie symulujemy tą przestrzeń i jak będziemy zaznaczali tu siły, zaraz właśnie tym się zajmiemy, to niektóre siły będą w płaszczyźnie rysunku, a niektóre będą prostopadłe do rysunku i teraz jest pytanie właśnie, jak już tu rysujemy tak przestrzennie, to proszę zauważyć, że te szyny są, ta szyna jest w płaszczyźnie rysunku, ta jest za kartką tak naprawdę, tam z drugiej strony. Ten pręt jest prostopadły do kartki. Czy on właściwie tu jest tak skierowany, ale przy takim rysunku no właśnie symulujemy tą trójwymiarowość. No i będzie tu pewien kłopot z rysowaniem sił, więc ja napiszę Wam, który z wektorów na następnym rysunku, który tu się zaraz pojawi u nas, są w płaszczyźnie kartki, a które są prostopadłe do kartki. To jest kwestia właśnie wyboru rysowania tych wektorów, jak je tam obrazować, ale to jeszcze o tym wspomnę później. Więc co tu się dzieje? Więc te szyny są, znaczy tu nie są połączone, tylko tu jest odległość zaznaczona między tymi szynami. I oczywiście no, pod wpływem ciężaru ten pręt będzie zsuwał się z tych szyn coraz szybciej, ponieważ ta składowa ciężaru równoległa do tych szyn, które tu są, będzie przeważała. No właściwie należałoby obliczyć czy te szyny, czy ten nasz pręt w ogóle będzie się zsuwał, bo to warunkiem jest tego zsuwania tego pręta to, żeby ta składowa ciężaru równoległa do tych szyn
że była większa od siły tarcia, która jest przeciwnie skierowana i przeszkadza w ruchu. Ale z pewnością, jak możecie to obliczyć, że tą składową Q1, jak zawsze obliczaliśmy przy równi pochyłej, jakbyśmy tą składową Q1, czy równoległą do szyn, czy do równi pochyłej, inaczej mówiąc u nas, byście obliczyli, to ona powinna być większa od tej siły tarcia, która jest tu podana. No, to znaczy już nawet patrząc na te wartości, na ten kąt alfa, to będzie Q razy sinus alfa, zresztą do tego dojdziemy. Tu sinus 30 stopni to jest 1/2, no to 1/2 razy 0,12 to jest 0,6 newtona, a ta siła tarcia, która przeszkadza w ruchu, jest równa, znaczy 0,06 newtona. A tu jest siła tarcia, która przeszkadza w ruchu, przeciwnie jest skierowana, to jest 0,03 newtona, czyli widzimy, że ta składowa siły tego ciężaru równoległa do szyn, to później pokażę, ma wartość większą od siły tarcia, więc widzimy, że jest ten spełniony warunek, więc początkowo ta siła składowa tej siły równoległa do szyn, czyli Q1 skierowana w tym kierunku, będzie rozpędzała tą poprzeczkę. No właśnie, więc jak ta poprzeczka będzie się poruszała, to w poprzeczce znajdują się swobodne elektrony, bo zakładamy, że ona jest z przewodnika wykonana. No to na te swobodne elektrony poruszające się razem z tą poprzeczką w polu magnetycznym będzie działała siła magnetyczna, spowoduje ruch tych elektronów wzdłuż tego przewodnika, ponieważ tu mamy zamknięte obwód, więc zacznie płynąć prąd, to będziemy musieli określić kierunek tego prądu, na dwa sposoby to zrobimy, więc to jest pierwszy problem będzie. I jeżeli zacznie płynąć prąd w tej poprzeczce, no to przewodnik z prądem znajdujący się w polu magnetycznym, jeżeli to indukcja tego pola nie jest równoległa do tego przewodnika, to na tą poprzeczkę, w której płynie prąd, ten pręt będzie działała siła magnetyczna, określimy kierunek i zwrot tej siły magnetycznej i ona będzie zależała od prędkości tego naszego pręta, który tu się zsuwa. I przy pewnej prędkości tego pręta ta siła magnetyczna będzie taka, że składowa tej siły, bo ja już znam kierunek tej siły, więc ta składowa tej siły zrównoważy nam składową ciężaru Q1 razem z siłą tarcia. Znaczy ta składowa tej siły Q1 skierowana tu przeciwnie do prędkości, czy wzdłuż tych szyn w drugą stronę, razem z siłą tarcia, która też tak będzie skierowana, zrównoważy tą składową Q1 i od tego momentu już prędkość nie będzie się zwiększała, czyli już będzie stała, no bo siły się równoważą, więc prędkość się nie będzie zmieniała, a więc jeżeli ta składowa tej siły magnetycznej nie będzie się zmieniała, bo ona też zależy od tej prędkości. No ale to taki skrót na razie był metody rozwiązania tego zadania, a teraz przejdźmy do tych poszczególnych elementów. No dobrze, więc tu mamy rysunek. Zapiszemy te wszystkie dane. Ja ten rysunek przerysuję i na tym rysunku pewne siły narysuję i powiem, które są w płaszczyźnie kartki, a które nie. Tak? No to już treść jeszcze raz pokażę. Treść, rysunek. No i my ten rysunek zaraz narysujemy. I przechodzimy do rozwiązania. Więc wypisujemy najpierw dane. To już nie będę odczytywał, bo to już było, więc wypisałem dane, zamieniłem centymetry. Oczywiście to jest odległość odległość między szynami, czy długość tej części tego przewodnika, w którym będzie płynął prąd. Więc tylko na ten fragment przewodnika odtąd dotąd będzie działała ta siła magnetyczna. No i teraz ten rysunek właśnie. No, jak mamy te szyny, to jest powtórzenie rysunku, tylko to jest tu dużo więcej. Opornik, no jeszcze brakuje tego R nam, tak? Opornik o oporze R, tu mamy wtedy obwód zamknięty, tak. I teraz pod wpływem ciężaru ta poprzeczka będzie się poruszała w tę stronę, czyli prędkość będzie skierowana wzdłuż tych szyn, tak? Indukcja jest pionowo do dołu, we której indukcję rysuję. No i teraz ten rysunek jest mi tu potrzebny do określenia
kierunku prądu elektrycznego w tym przewodniku oraz znalezienie wartości siły magnetycznej, jaka będzie działała na ten przewodnik, jeżeli zacznie w nim płynąć prąd. Potem narysujemy rysunek jeszcze raz, tylko już bez tej takiej perspektywy, czyli czy już wszystko będzie w płaszczyźnie kartki i tam rozważymy właśnie tą równowagę sił, która nastąpi przy pewnej prędkości naszego tego pręta zsuwającego się. No to zaczynamy. I tu na dwa sposoby określimy, w którą stronę będzie płynął prąd w tej poprzeczce. Przypomnijcie sobie te zadania właśnie z ruchem przewodnika prostoliniowego w jednorodnym polu magnetycznym i tam właśnie też te dwa sposoby wykorzystywaliśmy, analizując siłę działającą na swobodne elektrony, to był jeden sposób, a drugi sposób to był ze zjawiska indukcji elektromagnetycznej, i stosowaliśmy tą regułę Lenza jeszcze, tak? No bo to reguła Lenza jakby wynika z analizy tego zjawiska indukcji elektromagnetycznej. No to pierwsze właśnie tu mam tą uwagę co do tych wektorów, więc tak, na tym rysunku wektor B, wektor V, wektor B int i S, które później się pojawią, że te wektory, czy ten wektor i ten wektor, te wszystkie wektory są w płaszczyźnie kartki. Czyli tak jak są narysowane, one tak są skierowane dokładnie. Natomiast te wektory, które tu narysowałem, to są wektory skierowane wzdłuż tego przewodnika. A pamiętajmy, że ten przewodnik tak naprawdę, ten przewodnik, on jest prostopadły do kartki. Jest tak umieszczony, tak? Także te wektory to VE i FE, znaczy to są te moje oznaczenia, to VE to jest prędkość elektronu, a to FE to jest ta siła magnetyczna działająca na ten swobodny elektron. Czy to nie jest siła elektryczna, FE to jest u nas siła magnetyczna, która będzie działała na ten elektron i właśnie pod wpływem tej siły zacznie ten elektron się poruszać w tę stronę, ale to musimy wykazać. Czyli tu zapiszmy, że wektory właśnie B, czyli wektor indukcji tego pola zewnętrznego, wektor prędkości, wektor S, wektor powierzchni, tej powierzchni, on jest prostopadły do tej powierzchni, czyli jest skierowany właśnie, ponieważ ta powierzchnia to jest prostopadła do kartki tak naprawdę, czy właśnie zobaczcie, że tak narysuję, że my tak naprawdę te dwie szyny, tu jest ta jedna szyna i to jest ta druga szyna, tak one są te szyny umieszczone. A my jak gdyby patrzymy na nie tak, jakby z takim rzucie, jak gdyby. Że w rzeczywistości te dwie szyny, czyli ta szyna i ta szyna, no są tak umieszczone. To tak jakby był jedna krawędź linijki, druga krawędź, jedna krawędź linijki i druga krawędź linijki. Tak jest, Czyli ten przewodnik to tak naprawdę jest tu prostopadły, tak jest. Od jednej szyny do drugiej szyny. No ale musimy z tym radzić. Czyli jest jeszcze raz, to FE to jest siła magnetyczna, która działa na ten swobodny elektron, a to jest prędkość elektronu. No pod wpływem gdyby ta siła rzeczywiście tak działała, no to pod wpływem tej siły ten swobodny elektron, właśnie swobodny, może się poruszać wewnątrz przewodnika, by się poruszał właśnie w tym kierunku. Czyli prąd płynąłby, kierunek prądu byłby przeciwny, więc kierunek prądu byłby przeciwny do kierunku uporządkowanego ruchu swobodnych elektronów. No ale czy tak będzie, zaraz zobaczymy. No właśnie, więc swobodny elektron, który jest częścią tego pręta zsuwającego się, znajduje się w polu magnetycznym o indukcji pionowo do dołu skierowanej i porusza się, no ponieważ ta siła składowa ciężaru równoległa do tych szyn będzie zmusi ten nasz pręt do ruchu w tę stronę,
będzie się poruszał razem z tym przewodnikiem w polu magnetycznym. No to będzie działała na niego siła magnetyczna. Przypomnijmy wektorowy wzór na tą siłę magnetyczną. To jest ładunek razy V i tu znaczy Q razy V razy B, ale mnożymy te wektory V i B wektorowo. I pamiętajmy, że w tym wzorze to Q nie jest wartością bezwzględną, że mówimy, że to jest wartość algebraiczna, czyli z uwzględnieniem znaku. I pamiętajmy, że jeżeli określaliśmy, że co z tego wzoru wynikało, z tego zapisu wektorowego, że siła magnetyczna jest prostopadła zarówno do wektora prędkości, jak i do wektora indukcji. Co to u nas oznacza? Że wektor, który jest prostopadły zarówno do wektora prędkości, jak i do wektora indukcji, jest prostopadły do kartki, czyli do płaszczyzny utworzonej przez te dwa wektory, a te wektory tworzą płaszczyznę kartki. Czyli to jest nasza płaszczyzna i wektor siły jest prostopadły do kartki, więc albo do kartki, albo od kartki. Ale wiadomo, że już z tego zapisu, że siła magnetyczna, która działa na ten elektron, będzie prostopadła do kartki. I teraz pytanie, jaki jest zwrot? No to zgodnie z własnościami iloczynu wektorowego, gdyby to Q było dodatnie, to stosowalibyśmy regułę śruby prawoskrętnej, żeby w ogóle na razie pomijmy to, czy jest dodatnie, czy ujemne. Znaczy, gdybyśmy szukali wektora iloczynu wektorów, tylko tych dwóch wektorów, V razy B, no to moglibyśmy zastosować regułę śruby prawoskrętnej. Już byśmy wiedzieli, że ten wektor, który jest iloczynem wektorów tych dwóch, jest prostopadły i do V, i do B, więc tak jak mówiliśmy, jest prostopadły do kartki, wchodzi w kartkę lub wychodzi z kartki, a zwrot określa reguła śruby prawoskrętnej. Wtedy należałoby obracać śrubę prawoskrętną ustawioną prostopadle do tych wektorów, czyli właśnie na przykład do kartki lub od kartki, obojętnie, od wektora V do wektora B po najmniejszym łuku. Czyli by musiał obracać od wektora V do wektora B, bo to najmniejszy łuk, tu jest ten najmniejszy łuk, tak? Tak obracał śrubę. I ta śruba, gdybym tak ją obracał, wkręcałaby się, czyli przesuwałaby się, ruch postępowy śruby był skierowany prostopadle do kartki, by się jakby wbijała w kartkę. Ale tak by było, gdyby i tak byłaby skierowana siła magnetyczna, gdyby cząstka dodatnia poruszała się z taką prędkością w takim polu magnetycznym. Ale my rozważamy zachowanie swobodnego elektronu, to jest, elektrony mają ładunek ujemny, to tu wstawiamy wartość algebraiczną, czyli wielkość ujemną, no to jak minus jakiś wektor, bo z tego iloczynu wektorowego uzyskamy wektor pewien. Właśnie o zwrocie jeszcze raz od V do B obracamy, czyli ten wektor byłby skierowany do kartki. Ponieważ minus się pojawi przed wektorem, to minus przed wektorem zmienia jego zwrot, czyli w takim razie ta siła będzie skierowana w rzeczywistości od kartki na zewnątrz, czyli wychodzi z kartki. No to w tym naszym rysunku, no to jest ta szyna, która jest tam za kartką, to jest ta szyna, która jest jakby przed kartką, czyli ta siła działa od tamtej szyny, która tu powinna być tam schowana z tyłu, w kierunku tej szyny, którą tu widzimy, czyli to jest ta siła Fe. Pamiętajmy, że Fe to jest siła magnetyczna działająca na elektron u nas. No i teraz pod wpływem tej siły te elektrony swobodne zaczną się poruszać też w tym kierunku, czyli będą chciały tak jakby wychodziły do góry, tak jakby z kartki wychodziły. Bo pamiętajmy że jeszcze raz, że ten pręt jest w rzeczywistości, on jest tak umieszczony na tych szynach. Czyli ten koniec pręta jest tam z tyłu, za kartką, a ten koniec pręta jest tu albo w miejscu, gdzie jest kartka, albo nad kartką. No i teraz w takim razie stwierdziliśmy, że ta siła magnetyczna działająca na swobodne elektrony będzie działała w tym kierunku, czyli prostopadle do kartki do góry. No, czyli swobodne elektrony będą poruszały się w sposób uporządkowany właśnie w tym kierunku, a umowny kierunek prądu jest przeciwny do kierunku uporządkowanego ruchu elektronów, czyli kierunek prądu jest przeciwny. No to dalej, ponieważ tu obwód jest zamknięty, to tędy będzie prąd płynął.
Czyli inaczej mówiąc, ten prąd w tym miejscu wpływa tam w kartkę, jak gdyby, tam w kierunku tego drugiego końca, w kierunku tej drugiej szyny, która znajduje się tam za kartką. No to już pierwszy sposób na określenie kierunku prądu, ale też można i to częściej się używa ten drugi sposób. Znaczy jak patrzę na zadania, to raczej częściej używa się tej reguły Lenza. Więc zaraz zobaczmy. Tu mamy powierzchnię ograniczoną przewodnikiem. Te szyny, opornik i ten pręt zsuwający się. Mamy obwód zamknięty i ten przewodnik ogranicza tu pewną powierzchnię. Możemy dla tej powierzchni określić wektor powierzchni. Pamiętajmy, że wektor powierzchni jest prostopadły do powierzchni. A w zadaniach z pola magnetycznego, jak wektor indukcji występuje, to z tych dwóch możliwych zwrotów, bo prostopadłe to może mieć dwa zwroty w jedną lub drugą stronę, to wybieramy wektor powierzchni skierowany tak, aby tworzył z wektorem indukcji jak najmniejszy kąt. Czy w takim razie wektor powierzchni wybieramy właśnie dokładnie w tę stronę, bo on jest prostopadły do tych szyn. Tylko pamiętajmy, że te szyny, że ta część szyn to jest tam z tyłu za kartką. No i teraz co się dzieje z tym wektorem powierzchni? Jego kierunek i zwrot się nie zmienia, no bo ta płaszczyzna nie ulega zmianie, ale powierzchnia ograniczona przewodnikiem rośnie, jak przesuwa się ten nasz przewodnik, ten pręt. No teraz to jest początkowe położenie, to jest końcowe. To w tym końcowym położeniu ta powierzchnia, pole tej powierzchni, a ona jest równe wartości tego wektora powierzchni, będzie teraz większe od pola powierzchni ograniczonego przewodnikiem wcześniej. O ile większe? O to pole. Ja ten przewodnik tu strasznie pogrubiłem, żeby ten elektron był widoczny. W rzeczywistości można rysować go, gdybyśmy tej metody nie stosowali, po prostu też bardzo cienko, tak jak i to. Więc to jest to pole powierzchni, o które zwiększyła się powierzchnia ograniczona przewodnikiem. Jak to pole obliczamy? To jest pole prostokąta, jeden bok razy drugi bok. Jeżeli znaczymy tu delta x, no to będzie delta x razy ten bok, a ten bok to jest d. Czy delta x razy d to będzie ta zmiana pola powierzchni ograniczonego tym przewodnikiem. No i teraz, ponieważ indukcja się nie zmienia, a to pole powierzchni, przez które linie pola przechodzą, jest coraz większe, no to ilość linii pola przechodzących przez tą powierzchnię ograniczoną przewodnikiem jest coraz większa. Czyli a ilość linii pola jest to wielkość wprost proporcjonalna do strumienia indukcji magnetycznej. Czy strumień indukcji magnetycznej jest dodatni? Dlaczego jest dodatni? Ponieważ między wektorem powierzchni a wektorem indukcji jest kąt mniejszy od 90 stopni, a w definicji strumienia to jest wartość, właśnie to jest strumień, to jest wartość indukcji razy wartość wektora powierzchni razy kosinus kąta między nimi. Skoro kąt między B i S się mieści od 0 jest mniejszy od 90 stopni, to kosinus jest dodatni, więc ten nasz strumień dzięki takiemu wyborowi zwrotu wektora powierzchni, bo jeden z dwóch możliwych to był, wybraliśmy zwrot wektora powierzchni tak, żeby wektor indukcji tworzył jak najmniejszy kąt, czyli mniejszy od 90 stopni, no to zapewniamy, że ten kosinus jest dodatni, czyli strumień jest dodatni. No więc ten strumień jest dodatni i rośnie, bo ilość linii pola przechodzących przez tą powierzchnię jest teraz coraz większa, no to pojawia się prąd indukcyjny, który wytwarza swoje pole magnetyczne, oznaczymy ten wektor tego pola B int, takie, żeby strumień tego nowego pola, czy tego B int, przeszkadzał zmianie strumienia tego pola zewnętrznego. A skoro stwierdziliśmy, że strumień tego pola zewnętrznego rośnie, to ten wektor B int musi być skierowany przeciwnie do wektora powierzchni, bo ten wektor B int, czy pole wytworzone przez prąd indukcyjny, to jest ten prąd indukcyjny, który tu płynie, tu na samym środku te linie tego pola będą wychodziły z tej powierzchni do góry.
I tu z symetrii wynika, że tu na samym środku ten wektor Beint będzie znaczy miał taki sam kierunek jak wektor powierzchni, tylko kwestia określenia zwrotu. I właśnie teraz, ponieważ strumień pola tego zewnętrznego, czyli wielkość proporcjonalna do ilości linii pola, które przechodzą przez tą powierzchnię ograniczoną przewodnikiem, rośnie, bo rośnie ta ilość linii pola, więc pojawi się prąd indukcyjny i będzie miał taki kierunek, że wytworzone przez niego pole magnetyczne, dokładnie strumień tego pola, tego Beint, będzie przeszkadzał zwiększaniu się tego pola, strumienia tego pola zewnętrznego. Więc ten wektor Beint musi być tu przeciwnie skierowany do wektora powierzchni. No i teraz wtedy określamy, pamiętajmy, że ten wektor do tej powierzchni jest prostopadły, tak w rzeczywistości. I regułą śruby prawoskrętnej byśmy musieli teraz obracać śrubę tak, żeby ruch postępowy śruby był zgodny ze zwrotem wektora tego Beint, więc trzeba by śrubę obracać w taki sposób. Tak trzeba by obracać śrubę, żeby ona się wykręcała, żeby wychodziła do góry. I widzimy, że ten kierunek prądu tą drugą metodą określoną jest też taki sam jak tą pierwszą. Tak musiałby ten prąd płynąć w tej naszej ramce. Tylko pamiętajmy, że ta część tej ramki jest tu tam niewidoczna, tak naprawdę jest tam pionowo w dół, tu ten przewodnik idzie. Tak? I tą drugą metodą określiliśmy kierunek prądu indukcyjnego w tym obwodzie zamkniętym. Tak? No, jedna metoda i druga metoda dała ten sam rezultat. No i teraz właśnie, i pierwszą część, skoro zmienia się strumień przechodzący przez powierzchnię ograniczoną przewodnikiem, przez tą powierzchnię, no to pojawi się w tym przewodniku, w tym obwodzie siła elektromotoryczna. Siła elektromotoryczna można dodać indukcji elektromagnetycznej, ale już nie będziemy wybudowali pełnej nazwy. No i przypominamy sobie, że wartość tej siły elektromotorycznej, indukcji elektromagnetycznej to jest szybkość, bezwzględna wartość szybkości zmiany strumienia indukcji magnetycznej, czyli zmiana strumienia znaczy bezwzględna wartość zmiany strumienia indukcji magnetycznej podzielona przez czas, w którym ta zmiana nastąpiła. I tego typu zadania, coś podobnego już robiliśmy. Więc pierwsze zajmijmy się tym zmianą strumienia. No to najpierw trzeba wzór na strumień sobie przypomnieć. Strumień indukcji magnetycznej to jest, jak mówiłem, wartość indukcji razy wartość wektora powierzchni razy cosinus kąta między nimi. U nas ten kąt między B i S, spójrzmy jeszcze raz, kąt między B i S to jest ten kąt. Bo jakbyśmy przesunęli, właśnie na razie żadnego kąta nie tworzą. Pamiętajmy, że kąt między wektorami to jest kąt między tymi wektorami, jeżeli przesuniemy je równolegle tak, aby ich początki były w jednym miejscu. Czy właściwie ten wektor S, jakbyśmy przesunęli równolegle tak, żeby jego początek był w początku wektora indukcji, czyli tu, no to ten kąt, jeszcze zobaczę, no to jest kąt między B i wektorem S, bo ten wektor S byłby tak skierowany jak ta siła Fe, czyli to jest ten kąt. I ten kąt jest równy kątowi alfa. Jak to wykażemy? No już ileś razy tą regułkę stosowaliśmy. Można by z własności tej podstawy trójkąta, że suma kątów w trójkącie jest równa 180 stopni, ale już uogólnienie tej metody jest prostsze, więc że kąty o ramionach wzajemnie prostopadłych są równe. Więc patrzymy, to ramię kąta alfa jest prostopadłe do wektora indukcji B, a to ramię kąta alfa jest prostopadłe do tego kierunku, a więc do wektora powierzchni S. Więc między B i S będzie taki sam kąt jak to, czy kąt alfa. Czyli kąt między B i S to jest kąt alfa. Już mamy wzór na razie na strumień indukcji magnetycznej. A teraz zmiana strumienia. No to zmiana strumienia to jest strumień końcowy minus strumień początkowy.
Dla nas jest ważna bezwzględna wartość zmiany, ale my obliczymy akurat ta zmiana będzie dodatnia, więc to nie będzie problemu z tym. Ale gdyby nie była dodatnia, to do tego wzoru wstawiamy i tak wartość bezwzględną, więc jakiś minus by się tam pojawił, to by został zredukowany. Więc zmiana to jest różnica między taką wielkością na końcu i taką wielkością na początku. No to piszę phi bk minus phi bp. No to wzór na strumień końcowy. No, u nas indukcja nie ulega zmianie, tylko powierzchnia ulega zmianie, więc przy B nie ma żadnego indeksu. Będzie B razy pole to końcowe, bo pole się zmienia, razy kąt się też nie zmienia, więc cosinus alfa minus B razy to pole początkowe, czyli to pole ograniczone od to pole początkowe, to jest pole to końcowe. Czyli B razy to pole powierzchni to początkowe razy cosinus alfa. Wyłączymy to, co jest wspólne, czyli B i cosinus alfa. No, B przed, a zresztą to można było cosinus też po tamtej stronie, ale tak napisałem, że było w tej samej kolejności, więc wyłączyłem B za nawias, przed nawias, cosinus alfa za nawias i wtedy w nawiasie zostanie mi SK minus SP, czyli to jest to pole końcowe minus to pole początkowe, no to jest to pole, które zakreśliło ten przewodnik, czyli oto jest to pole, a to pole już mówiliśmy, to jest pole prostokąta, czyli jeden bok razy drugi, czyli D, bo to jest D razy delta x. Czyli to jest D razy delta x. No a teraz to delta x, no to jest droga przebyta delta x, no właśnie tu znaczy już zakładamy, że już jest to sytuacja, gdy ta prędkość właśnie już będzie stała. W momencie, kiedy początkowo ta prędkość będzie coraz większa, aż siła magnetyczna się zwiększy i zrównoważy siłę składową ciężaru, która rozpędzała ten nasz pręt. Tak więc my zakładamy, że już jest ta sytuacja, gdy ustali się ta stała prędkość, którą właśnie mamy obliczyć tą graniczną jak gdyby prędkość, o której oni mówią. Więc skoro ta prędkość jest stała, to delta x jest niczym innym, tylko drogą przebytą przez tą naszą poprzeczkę z prędkością v, no to drogę w ruchu jednostajnym oblicza się mnożąc prędkość razy czas. I tu się nie przejmujmy, że my tego czasu nie znamy, bo to trzeba się do tego przyzwyczaić, że przy obliczaniu siły elektromotorycznej ten czas występuje w mianowniku i my właśnie, jeżeli tam znamy prędkość albo chcemy ją obliczać, jak ją znamy na przykład, to uzależniamy tą drogę w tym kierunku od czasu i od tej prędkości, mimo że tego czasu nie znamy, bo się nie przejmujemy, bo później ten strumień będzie do tego czasu wprost proporcjonalny i ten czas z tym czasem się skróci. To musimy być do tego przyzwyczajeni, że to skrócenie tego czasu zawsze tam nastąpi. No i właśnie teraz patrzymy. Więc to delta x to jest właśnie v razy delta t, więc zamiast delta x stawiamy tu v razy delta t. I mamy już wzór na zmianę strumienia. I ponieważ widzimy, że tu wszystko jest dodatnie, więc nie trzeba brać wartości bezwzględnej, bo będzie to samo. I wstawiamy teraz tą zmianę strumienia w to miejsce. No to piszę wzór i w miejsce zmiany strumienia wstawiamy cały ten wzór. No to wstawiłem. I jak mówiłem, to delta t, którego nie znamy, ulega skróceniu, jak zawsze. Zresztą już były zadania takie, gdzie ten czas, to delta x, znaczy uzależnialiśmy od czasu i od prędkości i ten czas właśnie później w tym wzorze na siłę elektromotoryczną zawsze ulegał skróceniu. Trzeba być do tego przyzwyczajonym. No i mamy już wzór na siłę elektromotoryczną. No i teraz jakby kolejne zadanie, teraz prądu elektrycznego. Zobaczcie, tu była pierwsza część, to było określenie siły magnetycznej i przy okazji kierunku prądu elektrycznego. Potem jeszcze raz to samo inną metodą ze zjawiska z reguły Lenza, czyli w oparciu o zjawisko indukcji, wnioski płynące ze zjawiska indukcji elektromagnetycznej. No i teraz, jak obliczyliśmy już wartość siły elektromotorycznej, indukcji elektromagnetycznej, czyli właściwie co to znaczy, że to E pojawiło, że mamy, co my obliczyliśmy to E?
właśnie, że to znaczy, że w tym obwodzie, dokładnie mówiąc akurat w tej części tego obwodu, pojawiła się siła elektromotoryczna. Co to znaczy? No to jest abstrakcyjne dla Was pojęcie. To tak jakby w tym obwodzie pojawiło się źródło napięcia, oś wartości siły elektromotorycznej właśnie takiej. No to jak mamy i ponieważ ta siła elektromotoryczna nie ulega zmianie, no właśnie spójrzmy jeszcze raz. Zakładamy, że już to jest ta prędkość stała. No to jeszcze patrzymy. Indukcja się nie zmienia, D, odległość między tymi szynami się nie zmienia, kąt alfa się nie zmienia, no i teraz zakładamy, że to już ta graniczna prędkość, która już nie będzie ulegała zmianie, no więc to też się nie zmienia, więc ta siła elektromotoryczna też się nie zmienia. No jak już siła elektromotoryczna się tu nie będzie już zmieniała, no to mamy obwód prądu stałego, ponieważ stała siła elektromotoryczna będzie powodowała przepływ prądu o stałym natężeniu. No to mamy najprostszy możliwy obwód elektryczny, jest siła elektromotoryczna, czy jakby źródło napięcia o sile elektromotorycznej równej właśnie tyle opór, no to obeszlibyśmy ten obwód zamknięty i by okazało się, że siła elektromotoryczna był minus R razy I równa się 0 i z tego wyjdzie, że R razy I to jest E, a z tego I to jest E przez R, tak? Czyli wzór na natężenie prądu w takim najprostszym obwodzie prądu stałego to jest siła, gdzie mamy źródło napięcia stałego o sile elektromotorycznej E i jeden opornik o oporze R, no to dzielimy wartość siły elektromotorycznej przez wartość oporu, no więc trzeba podzielić to przez R, dzielimy i już mamy natężenie prądu w tym obwodzie tu, tak? A między innymi też w tej poprzeczce. No i dobrze, więc jesteśmy już krok dalej. Mamy natężenie prądu, ale właśnie, jeżeli mamy przewodnik z prądem, właśnie już płynie tu prąd o natężeniu I, o stałym natężeniu, znajduje się w polu magnetycznym, to jeżeli indukcja pola nie jest równoległa do tego kierunku prądu, ten wektor delta L, musimy wymyślić, że wektor delta L, który ma długość przewodnika i jest zwrot zgodny z kierunkiem prądu. Właśnie nim się będziemy zaraz posługiwać. Jeżeli kierunek prądu nie jest zgodny z wektorem indukcji, to na przewodnik z prądem działa siła magnetyczna i przypomnijmy sobie wzór na tą siłę magnetyczną. Na wartość tej siły, no to jest wartość, ten Bill, tak, B razy I razy L, to było łatwo zrobić, Bill Clinton, można od Billa Clintona na przykład. Więc to jest wartość tej siły magnetycznej, to jest wartość indukcji razy wartość natężenia, razy długość przewodnika, oznaczmy na razie delta L, zaraz dostosujemy do naszego zadania, razy sinus kąta między wektorem delta L, który wskazuje kierunek płynącego prądu, i wektorem indukcji magnetycznej. No, pamiętajmy, że ten wzór to byłby I razy wektorowo delta L razy B i stąd się ten sinus pojawia przy wartości, tak? Więc to jest sinus kąta między delta L i B. Ponieważ u nas wektor delta L to jest wektor znaczy równoległy do tego przewodnika o zwrocie zgodnym z kierunkiem tego prądu, to ten przewodnik jest do wektora indukcji prostopadły. Może inaczej powiem, no że to jest to samo, co teraz powiem. Wektor indukcji jest prostopadły do tego przewodnika, bo ten przewodnik tak naprawdę jest prostopadły do karetki. Więc widzimy, że jest prostopadły do wektora indukcji. No to wyobraźnia jest potrzebna. Więc kąt między wektorami delta L i B jest równy 90 stopni. Sinus tego kąta to jest oczywiście 1, no to zostaje tylko B razy I, a nasze delta L to jest długość tej części przewodnika, który znajduje się między tymi szynami, bo tylko w nim płynie prąd, a w tej części nie płynie prąd i w tej części nie płynie prąd, więc tylko działa ta siła na tą część przewodnika, w której płynie prąd, czyli o długości D, no to nasze delta L to jest nasze D. I teraz no B znamy, D znamy, a I to jest natężenie prądu, które tu obliczyliśmy w tym miejscu. No trzeba wstawić cały ten wzór. No to wstawiam zamiast I
cały ten wzór. No widzimy, że będzie B kwadrat, tu będzie D razy D kwadrat, więc mamy wzór końcowy na wartość siły magnetycznej, która działa na tą, jak oni tam mówili, pręt, na ten pręt zsuwający się wzdłuż tych metalowych przewodzących szyn. No i właściwie to jest pierwsza część zadania rozwiązana, tam gdzie chodzi, właśnie zobaczcie, że zadanie było najpierw, gdzie określiliśmy kierunek i zwrot siły magnetycznej, czy ćwiczyliśmy regułę siły prawoskrętnej i ten wzór przypominaliśmy sobie na siłę magnetyczną. Potem musieliśmy sobie przypomnieć regułę Lenz'a i to samo kierunek prądu określaliśmy jeszcze raz regułą Lenz'a właśnie, czy związaną w której posługujemy się pojęciem strumienia indukcji magnetycznej. I potem, kiedy z analizy zjawiska indukcji elektromagnetycznej obliczyliśmy wartość siły elektromotorycznej, która jest indukowana w tej poprzeczce, a więc również w tym obwodzie zamkniętym, musieliśmy sobie przypomnieć definicję strumienia indukcji magnetycznej i umiejętnie musieliśmy obliczyć zmianę tego strumienia, uzależnić ją od prędkości, czy to delta x, właśnie to uzależnienie od prędkości zawsze to jest, następuje przez uzależnienie tej drogi przebytej wzdłuż tych szyn właśnie od prędkości. Czy ta droga to będzie zawsze v razy delta t. Nie przejmujemy się tym, że tego czasu nie znamy, bo już jak mówiłem, że później ten czas ulegnie skróceniu z tym czasem, który tu jest w mianowniku. No i teraz już jak obliczyliśmy wartość siły elektromotorycznej, no to mamy jakby kolejne zadanie tu, jakby oblicz natężenie prądu w takim obwodzie, który zawiera źródło napięcia stałego i jeden opornik. No to jest banalne zadanie z prądu. To jest siła elektromotoryczna przez opór, mamy obliczone. No i potem jeszcze następne zadanie, wracamy do pola magnetycznego. Siła działająca na przewodnik z prądem, który jest w polu magnetycznym. No to piszemy wzór i wstawiamy to natężenie tego wzoru. Zobaczcie, ile w jednym zadaniu jest różnych wzorów. A jeszcze zaraz przejdziemy do części tego zadania związanej z dynamiką, z równią pochywą. Także dlatego te typowe zadanie maturalne to nie należące do najłatwiejszych. Znaczy one staje się już łatwiejsze, jak już ktoś raz to zrozumie. Ale co innego jest zrozumieć, jak ktoś to rozwiązuje, a co innego jest w stresie gdzieś tam na maturze samemu to wymyśli. Kiedy patrzymy na zegarek i uczeń często myśli, czy warto dalej się tym zajmować, jeżeli na przykład nie ma pomysłu, a gdzieś tam się zaplącze w obliczeniach, to ciągle myśli, czy czasami nie lepiej zacząć następne zadanie. I to taki chaos pojawia się, że no zresztą to jest ekonomia właśnie zdawania matury, że jak ktoś za dużo czasu poświęci na zadanie, z którego punktów nie będzie miał, no to wtedy zwykle no to może stracić, ale znowu jak nie będzie tak przeskakiwał z jednego na drugie, to może tych punktów za dużo też nie uzyskać. Więc pierwsza część zadania jak gdyby jest rozwiązana. I tu mogłoby się to zadanie zakończyć i tak byłoby już skomplikowane, ale to jest dopiero wstęp do tego właściwego rozwiązania. Czyli my już znamy wartość siły magnetycznej, która działa na ten przewodnik, w którym płynie prąd. Teraz musimy zobaczyć, w którą stronę ta siła działa. No właśnie. I jak gdyby druga część zadania, nie jak gdyby, tylko w ogóle druga część zadania, gdyby odrębne zadanie się pojawia. I teraz już tu nie narysowałem tych szyn tak perspektywicznie. Teraz widzimy tą sytuację właśnie z boku. Czyli to jest te nasze szyny, to jest poziom, tu jest szyny są tak myślę, ta druga szyna jest tam z tyłu, jest za karetką, nie widzimy jej. Czy ta szyna zasłania tą drugą szynę. I to jest ten nasz przewodnik, więc przewodnik jest tak prostopadle, właśnie on jest na tych szynach się zsuwa z tych szyn, no to my widzimy tylko jak gdyby jego przekrój tego przewodnika. Czyli to kółko to jest ten, gdzie to jest ten przewodnik? To jest ten przewodnik, jakby przekrój tego przewodnika. Jakbyśmy go przekroili, to byśmy widzieli, tak jakbyśmy z tej strony patrzymy teraz na ten przewodnik, to tak naprawdę widzimy tylko jego przekrój. Tak?
czy ten przewodnik, czy ten przewodnik, on jest prostopadły do karetki i on zsuwa się tak z tych szyn, tak? No właśnie. I jakie tu siły działają na ten przewodnik? No ciężar. Właśnie najpierw zaczynamy od tej siły, która decyduje o ruchu tego układu, decyduje ciężar, dokładnie mówiąc składowa tego ciężaru, ta równoległa do tych szyn, czyli jak ją znajdujemy, rysujemy ciężar pionowo do dołu, rysujemy z początku tego wektora dwie linie, kierunki tych składowych, czyli kierunek prostopadły do tych szyn i równoległy do tych szyn, i z końca tego wektora dwie linie do tych dwóch kierunków prostopadłe rysujemy, albo równoległe też, ale no to na jedno wyjdzie, ale to równoległe w tej chwili, znaczy poprawnie jest równolegle, akurat w tym przypadku one są prostopadłe do tych drugich kierunków, ale jak rozkładamy wektor na składowe, to rysujemy jeszcze raz z początku wektora kierunki składowych, kierunki, na których chcemy rozłożyć ten wektor, i z końca tego wektora rysujemy linie równoległe do tych dwóch kierunków, aż się przetną. Akurat w tym przypadku, ze względu na to, że te dwa kierunki są do siebie prostopadłe, to te linie równoległe do jednych są prostopadłe do drugich. A to jest tylko ten zbieg okoliczności dla kąta prostego między tymi kierunkami. A w ogólnym przypadku wcale tak być nie musi. No więc rozkładamy ciężar na dwie składowe, Q1, Q2. I lepiej się trzymajmy tych oznaczeń, że ta składowa równoległa do równi, czy do tych szyn, to jest z jedynką, a ta druga z dwójką. No i teraz jaka jeszcze siła działa? No, działa siła tarcia, która przeszkadza w ruchu, czyli siła tarcia, którą taką króciutką narysowałem, nieprzypadkowo, bo chciałem to tak narysować, żeby długości tych wektorów były zgodne już z tym stanem końcowym, bo jeżeli chodzi, znaczy z tym stanem, przy którym ta poprzeczka czy ten pręt zsuwa się już ruchem jednostajnym. Więc siła tarcia działa tu taki krótki wektor, to jest oznaczony T, ale to jest ten wektor, który się tu kończy. No i teraz jeszcze działa siła magnetyczna. Właśnie teraz pytanie, w którą stronę działa siła magnetyczna? Więc przypomnijmy wzór na siłę magnetyczną wektorową. Siła magnetyczna, ale siłę magnetyczną działającą na przewodnik z prądem. No i już obliczaliśmy wartość. Co z tego wzoru wynika? Że wektor Fm tej siły magnetycznej jest prostopadły do wektora delta L, czyli do wektora, który wskazuje kierunek prądu, i prostopadły do wektora indukcji magnetycznej. Więc zobaczmy, wektor indukcji jest tu pionowo do dołu, tak jak na tamtym rysunku było, tak, pionowo do dołu wektor indukcji, tu go narysowałem, a wektor delta L, no prąd płynie w tym przewodniku w tamtą stronę. Już to określimy na pewno. On płynie od tej szyny, którą tu widzimy, do tej szyny, która jest tam z tyłu. Czyli tu jest delta L, to jest to kółko z krzyżykiem. Ten krzyżyk tu jest słabo widoczny, bo tam ileś innych jeszcze linii jest. Więc tu jest, to jest kółko z krzyżykiem. Czyli ten krzyżyk oznacza, że ten wektor delta L jest skierowany prostopadle do karetki. Znaczy ja tu chyba nawet tu narysowałem, właśnie z boku, ponieważ nie było widoczne, więc zapiszmy, że wektor delta L wskazujący kierunek prądu w przewodniku jest skierowany prostopadle do karetki i tu jest narysowany, jak on jest, to jest ten wektor i on jest tak skierowany, żeby było to widoczne. No i teraz patrzymy, wektor delta L i wektor B są do siebie prostopadłe. Czyli tak naprawdę one są, tu może cyrkiel użyję, już właśnie mam przygotowany ten cyrkiel, że, zobaczcie, że to jest cyrkiel, tu jest kąt prosty, tak, że u nas będzie ten żółty ołówek, to będzie wektor B, a koniec tego, znaczy ta część cyrkla, to ostrze będzie wektorem delta L. To jest tak te wektory są umieszczone, że wektor delta L jak się wbija w tą karetkę, tak, a wektor indukcji jest tak jak ten ołówek. No to widzimy, że one są do siebie prostopadłe, więc możemy określić zwrot siły magnetycznej regułą lewej dłoni,
ale możemy też regułą śruby względnej, ponieważ tu pokazywanie tej reguły lewej dłoni będzie, brakuje nam tej w tym filmie przestrzeni, to nawet będzie lepiej, ale proszę sobie spróbować określić regułą lewej dłoni, czyli ustawiamy tak lewą dłoń, żeby wektor ten B wbijał się we wnętrzną część lewej dłoni i wtedy jednocześnie trzeba palce wyciągnąć, skierować zgodnie z wektorem delta L i wtedy odchylony kciuk wskaże nam siłę, ale tu będzie nam wygodniej, łatwiej będzie to pokazać regułą śruby prawoskrętnej, to wtedy obracamy zawsze w przypadku tego wzoru od wektora delta L do wektora B po najmniejszym łuku. Czyli tu jest wektor delta L, tu jest wektor B, więc tak obracamy śrubę. Moment, tu pokażę. Czyli tak obracamy śrubę. Ona się wkręca, jeżeli z tej strony trzyma, to ona się wkręca, czy przesuwa się w tamtą stronę. O. Czyli w tamtą stronę jest kierunek siły magnetycznej. Czyli rysuję tą siłę magnetyczną właśnie w tę stronę, to jest Fm. I też długość tej siły dobrałem nieprzypadkowo, bo teraz co my wiemy, że wartość tej siły będzie, im większa będzie prędkość tego przewodnika, to wartość tej siły będzie coraz większa. No bo spójrzmy jeszcze raz na wzór na tą siłę. Zobaczcie, oto jest wzór na tą siłę i że im większa jest prędkość V, tym większa jest wartość tej siły. No, ponieważ początkowo ta prędkość była równa 0 tego naszego przewodnika, tego pręta, no to im zwiększa się ta prędkość i zwiększa się siła magnetyczna. No ale nie w nieskończoność, bo teraz ta siła magnetyczna będzie się zwiększała do momentu, gdy przestanie się zwiększać prędkość. A kiedy się przestanie zwiększać prędkość? Gdy siły działające na ten przewodnik, ten pręt zrównoważą się. W takim razie, jak teraz ta siła, zobaczcie, jak ta siła się zwiększa, no to jej składowa równoległa do tych szyn, czy ta składowa, to ja oznaczymy Fm1, ponieważ tu była 1, to też będzie 1. Fm1 będzie też się zwiększała, a w tym kierunku działa zgodnie z prędkością siła Q1, a przeciwnie do prędkości już działała wcześniej siła ta tarcia, która nie zmienia, według treści zadania nie zmienia swojej wartości i coraz większa będzie, jak ta siła Fm będzie rosła z prędkością, to będzie zwiększała się wartość tej składowej Fm1 i razem te dwie siły Fm1 i siła tarcia, w pewnym momencie suma tych wektorów da nam wektor przeciwny do Q1 i te siły działające w tym kierunku się zrównoważą. W tym kierunku też się siły równoważą, no bo działa na ten przewodnik w tym kierunku składowa ta Q2 i dodatkowo jeszcze pojawi się ta siła Fm2, też będzie dociskała jak widać, ten przewodnik do szyn, no ale wtedy te szyny nie pozwolą na ruch w tym kierunku i siła reakcji, i siła reakcji podłoża zrównoważy te dwie siły, czyli tą siłę rysujemy o długości równej długości Fm2 i Q2. Czy długość tego wektora, to jest siła reakcji podłoża, będzie równa Q2 plus Fm2. Ale my akurat, czy to zapisałem, że wartość Fr to będzie wartość Q2 plus wartość Fm2. No bo ta siła zrównoważy te dwie, no nie pozwoli po prostu wbić ten pręt w te szyny. No ale my obliczymy tą prędkość, przy której właśnie te siły się zrównoważą z warunku równowagi w tym kierunku. Więc kiedy się siły zrównoważą? No właśnie, gdy wartość Q1 będzie równa sumie wartości Fm1 i T. No to piszemy ten warunek równowagi. Q1 to równa się Fm1 plus T. I właściwie teraz już tylko sama technika, trzeba wyrazić te trzy siły przez wartości, przez te wielkości, które znamy. Więc zaczynamy z Q1, już to jak na równi pochyłej, ta składowa ciężaru równoległa do równi pochyłej, no to obliczamy ją, to kąty alfa, jeszcze znajdźmy kąty. No to właśnie tu kąt alfa
właśnie już mam. Tu jest kąt alfa, tu jest ten kąt alfa, tu też jest kąt alfa, ale tu już nie rysowałem, bo jest za dużo tych wektorów jest, żeby przejrzystość środku nie pogorszyła się, więc tu jest kąt F, tu jest ten kąt alfa. No, możemy to wykazać, że kąty o ramionach wzajemnie prostopadłych są równe, więc to ramię kąta alfa jest prostopadłe do tego ramienia, a to ramię kąta alfa jest do tego ramienia, więc między tymi ramionami jest też kąt alfa, a tu mamy dwie proste, równoległe, przecięte trzecią prostą, no to ten kąt jest równy temu kątowi, więc tu jest też kąt alfa. I tu zaznaczyłem, bo to akurat nie przeszkadza nam w niczym. No i teraz Q1 do Q, czy ten bok do tego boku, to jest dla tego kąta, to jest długość tego boku przez długość tego boku, tych wektorów, to jest sinus kąta alfa. Z tego Q1 to będzie Q razy sinus alfa, a ponieważ Q już znamy, to nie trzeba rozpisać jako m razy g, ale przy równi pochowej to pisaliśmy, że Q to jest m razy g, ale tu nie trzeba, ponieważ Q jest znane. I podobnie rozkładamy na składowe, obliczamy składową tej siły Fm1, no to najpierw ten kąt alfa trzeba znaleźć, więc widzimy, że kąt alfa jest w tym miejscu. I też można wykazać, że kąty o ramionach wzajemnie prostopadłych są równe. Nawet tu spójrzmy, że nawet tu mamy kąt alfa, tak? No to ramię kąta alfa jest prostopadłe do tego ramienia, a to ramię kąta alfa do tego ramienia, więc między tymi ramionami też jest kąt alfa. Tu jest kąt alfa. No i teraz dzielimy długość Fm1 przez Fm, czy ten bok do tego boku, no to jest kosinus tego kąta alfa. No to więc piszemy Fm1 przez Fm, to jest kosinus alfa, z tego Fm1 wyjdzie nam Fm razy kosinus alfa, a Fm no to jest ta siła magnetyczna, którą obliczyliśmy w pierwszej części zadania, to jest to, więc wstawiamy cały ten wzór. Więc wstawiłem w miejsce Fm cały ten wzór razy kosinus alfa, no to kosinus tu do licznika będzie kosinus kwadrat. Więc aż trzy wielkości są do kwadratu podnoszone, jeszcze to V i R zostało. No i teraz co? Do tego wzoru w miejsce Q1 wstawiamy Q razy sinus alfa, w miejsce Fm1 wstawiamy tą wartość końcową, o tą, a ta gdzie jest podana. I teraz z tego mamy obliczyć tą prędkość V, przy której właśnie te siły się zrównoważą. Więc co, no, przenosimy to T na stronę lewą z minusem, mnożymy przez R, tu pomnożyliśmy, i dzielimy przez wszystko, co stoi obok V, czy przez B kwadrat, D kwadrat, cosinus kwadrat alfa. No i to proste przekształcenie. I ponieważ R jest podane, opór jest podany, ciężar jest podany, kąt alfa podany, siła tarcia jest podana, indukcja jest podana, obszar ja tu piszę L, przepraszam, bo to jest D, bo ja wcześniej R, muszę to zmienić. A to D, łatwo zmienić na D. Na szczęście łatwo. No to już jest. Czyli, no bo to było D, a ja wcześniej rozwiązałem to za L, bo oni oznaczyli inaczej jako D. Więc mamy wzór, D jest też podany, odległość między szynami, kąt alfa jest też znany. Więc tu już nie obliczamy, ale wstawcie teraz wszystkie wartości liczbowe i obliczcie wartość tej prędkości. Możecie tam porównać z odpowiedzią. No to tyle, jeśli chodzi o tą lekcję. Ja Wam jeszcze tam doświadczenia tam przypomnę takie komputerowe z prądu elektrycznego jeszcze, tak w ramach takiego powtórzenia i żebyście tak mieli tą subtelną wiedzę również o prądzie elektrycznym, tak przy okazji. No to cóż, dziękuję za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia.